polski sklepie. Chyba podążasz w nie tą stronę, co trzeba. Ale się dzisiaj nagrałem filmów. Miałem coś innego robić, będzie coś innego. Dobra, bajka. Ciao, cześć, na razie. Już tłumaczę, co nagrywam. To jest taka ulica, to jest taka uliczka tutaj na Harburgu, która była kiedyś takim miejscem, no powiedzmy centrowym. Tutaj po prawej, tu po prawej była taka jeszcze galeria, nie zniknęła, City Galeria. Po lewej też była druga galeria handlowa. Było bardzo dużo sklepów, Deichmann tu był między innymi. Było dużo taniej niż w centrum. Było naprawdę ogrom było tych sklepów tutaj. Do wyboru, do koloru, oferty, angeboty, słuchajcie, przeceny. Naprawdę, można było się tu obkupić i tak dalej. Nawet pozostawały tutaj nazwy, nie będę już przybliżał, łapy mnie bolą. I po dobrych sklepach, które tu były, markowych i tak dalej, ludzie strasznie wywołują im szok kamery, więc przełączam się. Już tłumaczę, o co chodzi. Kiedyś tu można było zrobić naprawdę fajne zakupy. Nie było mi tu dłuższy czas, rok może ponad dłużej, ze względu na to, że dużą część zakupów dokonywałem online. Nie lubiłem łazić między ludźmi i po prostu tłoków. Nie lubiłem tłoków. Ale co mi się od razu rzuciło w głowy, tam dalej, już nie będę tego nagrywał, bo właściciele tych sklepów to są Turcy, przeważnie mają przewrażliwieni są na nagrywanie, bo wiadomo, jeżeli ktoś nie jest transparentny, ktoś ma coś do ukrycia, to będzie bał się kamer, będzie bał się zdjęć, będzie bał się fotografiki. Normalne. Tak jak ludzie, którzy twierdzą, o pieniądzach też będzie temat. Właśnie wpadł mi do głowy o pieniądzach, właśnie transakcjach bezgotówkowych, że tylko gotówka, bo to będą nas obce. Słuchaj, jeżeli dokonujesz normalnych zakupów, normalnych rzeczy, to transakcje bezgotówkowe w dzisiejszych czasach to nie jest żadna katastrofa. Człowieku, czy ty pójdziesz kupić pomidory, czy ty pójdziesz kupić chleb, czy pójdziesz, zapłacisz kartą u fryzjera, nikt cię z tego tytułu nie będzie śledził. To jest paranoja. To jest paranoja na miarę dzisiejszych czasów. Do brzegu. Sklepy kiedyś tutaj, w których można było się obkupić, co mówiłem troszeczkę wcześniej i tak dalej, są poprzejmowane teraz przez tureckie interesy. Jakie interesy? Warzywniaki. Jeden na drugim warzywniaku. Nie wiem po co. 3 warzywniaki pod rząd. Nie wiem po co. Po drugiej stronie ciuchy. Nie ciuchy, szmaty. Szmaty tureckie, szmaty z tych ich jakichś transportów, takich second hand. Za mną jest second hand. Dumnie sobie szyld wywalili, ale do tego jeszcze dodali motto, logo. Human, people to people of the planet. Ludzie na ludzi na planecie. No dobra. Przetwarzanie ciuchów w drugi raz ma sens. I to jest ok, ale kiedyś na takiej ulicy tego tutaj nie było. I powtarzam, to się zamieniło na turecki targ, gdzie jest wszechobecna improwizacja i słynąca z tureckiego takiego sposobu myślenia, nie cwaniactwo, ale wszystko najtańszym kosztem, tak? U nas nawet w sklepie, w kiosku tak mówił, że kolega, nie przetłumacza tego dokładnie teraz po niemiecku, ale mówił, że to jest takie myślenie po turecku, myślenie takie, wiecie, jakoś on to nazwał, nieważne, ale to było w tym sensie, tak? Więc całkowita improwizacja, po kosztach wszystko i takie tak zwane wracam z powrotem, słowa mi zabrakło. Prowizorka, właśnie, prowizorka. Z czego byli polscy fachowcy kiedyś słynni właśnie z prowizorek, które trzymały ponoć lepiej niż oryginał. Tak teraz właśnie oni z tym przyszli tutaj i właśnie ta prowizorka na każdym kroku. Słuchajcie, to jest aż do obrzydzenia. Tak, wygryźli niemieckie interesy. Dlaczego wygryźli niemieckie interesy? Nie dlatego, że są konkurencyjni. Oj nie.
To, że pracują za darmo, to jest ich sprawa. Że pracują święte, piątek i niedziela, ciągle to jest ich sprawa. Ja się w to nie wpieprzam. Co? Kredyty. Dla nich są kredyty na warunkach preferencyjnych i mogą na rozkręcenie tych pseudobiznesów brać naprawdę bardzo konkurencyjne kredyty, których Niemcy nie dostaną. Później spłata, odwlekanie tych kredytów może się ciągnąć w nieskończoność. Więc dla Niemców praktycznie oni nie są konkurencją, oni zabijają niemiecki rynek i niemieckich przedsiębiorców, dlatego że są na preferencyjnych warunkach. Czego już tutaj dowodem jest właśnie wykwit tych tureckich interesów, które niby są fajne, ale one są fajne dla nich. Ja tu przychodziłem po inną jakość, nie na turecki bazar. To jest spora różnica, prawda? Jadę kupić do siebie t-shirty. Chciałem głupie 2-3 t-shirty kupić. Nie kupię to. Do zobaczenia w domu, naprawdę. Łapy już mnie bolą, trzymania tej kamery. Miałem dzisiaj robić zupełnie coś innego. Zrobiło się zupełnie coś innego, ale wyjdzie ciekawy materiał na zasadzie wyjdź z domu, coś się wydarzy. No się wydarzyło. Parę śmiesznych rzeczy, parę takich innych. Czemu ja patrzę w tą stronę? Ja tak głupi facet. Jedziemy do domu, pogram sobie. Tak jak nigdy tego nie lubiłem i krytykowałem to ja sobie pogram. Tutaj mi to... Szkodziłem sobie skórkę i... dobra, to wydnę. Tak więc wracamy do domu. Znowu jesteśmy w metrze. Nie znowu, po prostu jesteśmy w metrze. No chociaż... To jeszcze jakiś standard trzymam, nie? Na razie. Kontynuuję. To, co przerwaliśmy tam na ulicy, kontynuuję. Po wejściu do domu od razu sprawdziłem dwie rzeczy. Dwie rzeczy sprawdziłem. Po pierwsze cenę kiełbasy podwawelskiej. Jest to około, już Wam mówię, w zależności od źródła. W zależności od źródła akurat trafiłem na Ceneo. To jest za 520 gramów, czyli za pół kilo, powiedzmy, 25 zł. Czyli za kilogram rozumiem, że to jest 50 zł, tak? 50 zł. Jeżeli weźmiemy 50 zł na 4, to mamy 12,50, 12,50 €, tak? Drugą sprawą, którą natychmiast sprawdziłem, jest palenie papierosów, a wada wzroku lub wzrok jako taki, prawda? Oczywiście na pierwszym miejscu dostajemy sztampę, że to jest oczywiście niezdrowe, nie to, nie tamto i owamto. Okej, zgadzam się, palenie jest niezdrowe, dlatego nie palcie, jest to bardzo niezdrowe. Ja palę, bo jestem stary i głupi i mogę. Ale wracając do tematu, okazuje się, że to jest jednak tak nie do końca prawda z tym paleniem papierosów i z utratą, ponieważ papierosy ogólnie wpływają na wszystko źle. Ale dodam, że cukier. No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Sól, wszystkie inne dodatki. Nawet jeżeli będziecie pić za dużo herbaty, to wam zaszkodzi, tak? Więc nie przesadzajmy, nie idźmy w to ekstremum, bo ja nie jestem z tych palaczy, który odpala papierosa od papierosa i palę 3 paczki dziennie. Nie, jestem daleki od tego. Co dalej doczytałem, ponieważ tutaj byłem w temacie i palenie papierosów i na przykład rak płuc. Słuchajcie, jeżeli człowiek trafi na szczerego lekarza i tak dalej, to się dowiemy, że te palenie papierosów i rak płuc to jest tylko 3%.
teraz w tych materiałach doszukałem się, bo zależało mi na tym, jak to te palenie papierosów i wada wzroku lub pogarszający się wzrok się mają. Mają się nijak. Mogą wpłynąć, ale to nie ma żadnego bezpośredniego przełożenia na wadę wzroku. Więc od razu mówię, panie przepraszam, wtrącam tutaj, panie przepraszam bardzo, ale niestety wśród facetów też są idioci i barany, ale niestety jeżeli się trafia na głupie babsko, to ja powiem, że niestety trafiłem na głupie babsko. Po prostu od razu była niechętna do współpracy, robiła fochy, odesłała mnie do optyka. Kiedy jej wytłumaczyłem, że to optyk mnie przysłał tutaj do lekarza od badania wzroku, żeby mu napisał, jakie on ma zrobić okulary. Bo optyk jest od robienia okularów, od szlifowania szkła, a nie od badania wzroku. Nie chciało już mi się tej tępej babie tego tłumaczyć. Praktycznie machnąłem ręką, ona dalej tam termin. No i oczywiście pada pytanie, czy pan pali? Równie dobrze mogłaby się zapytać, czy się onanizuje. Też ponoć od tego można oślepnąć. Odpowiedziałem, że palę oczywiście i co? Chociaż miałem nie mówić, że pali się. Nie mówi się u lekarza, że się pali, że się pije alkoholu. Nie. Nie mówi się. Brońcie, Panie Boże. I już baba mnie uruchomiła. No niestety. Poszło to jak huragan. Sami widzieliście na materiałach z wideo, że już po prostu wtedy człowiek jest taki negatywnie nastawiony do wszystkiego i tak dalej. No i wracając do papierosów. No oczywiście jeszcze też wtrącę do papierosów. Kupowałem wczoraj papierosy, no i niestety sprzedawca prawie otrzymał w łeb paczką papierosów. Dlaczego? Ponieważ ma papierosy, podaje mi, ale w jaki sposób on to zrobił? Pierdolnął mi papierosami o ladę. Wziąłem te papierosy i też mu pierdolnąłem. Patrzy się zdziwiony. Ja mówię, poproszę nową paczkę. No to już wtedy paczkę wziął z półeczki i podał mi do ręki. Powiedziałem mu dziękuję, zapłaciłem, wyszedłem. Dobrze, że mu nie pokazałem znak pokoju na końcu. Cześć stary. O co chodzi? Palący wiedzą. Takie rzucanie paczką powoduje to, że się kruszą papierosy w środku. Prostym przykładem jest to, jak w lato się nosi w kieszeni paczkę fajek tu czy tu, chodzi się, tego wyciąga, później na dnie jest całe pokruszone papierosy są, od tego, że się nimi trąca cały czas i tak dalej. I sprzedawca, jak mi od razu tak rzuca fajki, ja mówię, chłopie, sorry, jak jajka byś sprzedawał, też byś tak podawał? Okej, to jest moja opinia, ale możecie się z tym nie zgodzić. Oczywiście usłyszę tutaj szereg komentarzy typu palenie jest niezdrowe, palenie to, palenie tamto. Przemyślałem to. Mam na to sposób. Ciekawostka. Mam event. Tak jak Nowa Jakość proponuje zawsze rozwiązania, tak tutaj też mam pewien event. Jaki? Prosty. Jeżeli się znajdą takie komentarze a propos palenia, niezdrowności tego dla mnie i tak dalej, powiem coś takiego, że też już powoli zaczynają mi chorować oczy. Się robią chore. Potrzebuję okulary. Ale potrzebuję lepsze okulary, po to idę do okulisty, żeby mnie przebadał, bo mi są potrzebne inne okulary tu patrzeć, a inne okulary o tam na was patrzeć, żeby to wszystko było ostro, nie? Więc będą potrzebne mi okulary progresywne. Mocniejsze, słabsze, tak? Okej, jest do tego potrzebny okulista. Pan od szlifowania szkieł się na tym nie zna. Tego mi nie zrobi. On zrobi takie szkła, ale musi mieć na to receptę, wzór i tak dalej. Od tego jest właśnie ten okulista. Dlatego już mnie baba wkurwiła w momencie, kiedy kazała mi wracać do optyka. Nie lubię takiego zachowania, kiedy jeden mówi idź tam, drugi mówi idź tam. I co, mam się usiąść, zesrać na środku? Nie, po prostu trzeba zmienić. Dlatego mówię, baba już mnie uruchomiła. W tym momencie, powtarzam jeszcze raz, jeżeli masz wybór z jednego, to nie jest to żaden wybór. To jest konieczność. To nie jest wybór. Dopiero kiedy mamy z dwóch, to jest wybór. Najlepiej mieć z 3, 4. Dlaczego? To rodzi zdrową konkurencję. Konkurencja powoduje to, że
jakość usług jest lepsza, musi być lepsza. One muszą między sobą konkurować. Cena może być niższa, prawda? I tak się dokładnie stało. Olałem tą babę, wsiadłem w metro, przejechałem 2 raptem stacje dalej i tak dalej do Harburga. Tam oczywiście trafiłem w miejsce, gdzie zakładów optycznych, łącznie z lekarzami i z gabinetami lekarskimi, co najważniejsze jest 5. Jeden popatrzyłem, drugi. Zdecydowałem się na ten, który znam, ponieważ moja mama z niego korzystała. Wszedłem, przedstawiłem sytuację. Oczywiście nie ma już żadnego problemu. Proszę, na piątek jest wizyta, godzina w 9:30, już pani przyjmie i tak dalej. Mówię, że później będzie jakiś tam kwestia zakupu tych okularów. Proszę się nie martwić, wszystko Verstehen? Dlaczego nie verstehen? My wszystko verstehen. Proszę bardzo, pan spocznie, pan usiądzie, pan poczeka, się załatwi. będzie zrobione. Dlaczego? Ponieważ oni tam są na prowizji od sprzedaży okularów, a nie strzelania fochów na recepcji. Więc jeżeli mamy wybór, możemy pójść gdzie indziej, idźcie. Nie należy się skazywać na jedną idiotkę, która od wejścia robi wam fochy. Tam, powiem wam, nie spytano mnie się, czy jestem cukrzykiem, nie spytano mnie się, czy palę. Pan chce okulary, trzeba panu pomóc, trzeba okulista, żeby sprawdzić, oni powiedzą jakie, powiedzą cenę, powiedzą w jaki sposób je sfinansować. Tada! Proste. Wracając do papierosów i tego niezdrowego trybu życia, już od razu szybko mówię. Wzrok też mi się psuje. Potrzebuję lepsze okulary, powtarzam to drugi raz, przepraszam, ale mam event na to, wymyśliłem. To będzie mi kosztować okulary rzędu, tak powiedzmy 300 euro, jak wycenił to optyk, więc w takim razie rzucam event. Jaki? Jeżeli na moim koncie PayPal, które podam na dole w opisie, znajdzie się wpłata 300 euro z dopiskiem okulary i jeżeli ja taką wpłatę zobaczę, to będzie ostatni dzień, kiedy zapaliłem papierosa. Obiecuję, przysięgam. Tak? Sprawdzimy siłę internetu, sprawdzimy jak to działa, bo to truć dupę każdy potrafi i wymądrzać się albo to, albo to, albo to, albo to, albo to. Każdy to umie, ja też to robiłem. Ale jeżeli trzeba zrobić coś więcej, to... Więc rzucam event. Sponsor na okulary, fajkiwek. Jeżeli na PayPalu zobaczę płatę 300 euro z dopiskiem okulary, koniec z fajkami. A tak to mi dupy nie zawracajcie, po prostu palę. Dalej idziemy. Spacer wśród tej uliczki, gdzie tam widzieliście, gdzie robiłem to zdjęcie. Tak, dokładnie to zdjęcie. No, zasmucił mnie ten widok, gdzie już poupadały niemieckie interesy, tam weszli Turcy ze swoimi sklepami, ze swoją jakością. Ta jakość jest wątpliwa. Dlaczego? Turcy są z natury tym krajem, który jest blisko tego całego firtla arabskojęzycznego i tak dalej, a ja to bardzo dobrze poznałem w Egipcie i nawet poznałem ludzi, którzy bardzo chętnie rozmawiali na ten temat po polsku nawet, zaznaczę po polsku, i się do czego przyznali. Oni wręcz mają mułów. Muły to są nic innego ich księża, którzy tłumaczą wersety Koranu i tak dalej, interpretują i wręcz oni są przekonani o tym, że wszystkie pieniądze należą do Allaha, a zwłaszcza te pieniądze, które należą do białych ludzi, trzeba je odebrać, odzyskać i metody są wszelakie. Od oszustw, kradzieży i tak dalej. Jeżeli taki ukradnie białemu pieniądze, to wręcz to jest na plus zapisane. Tak samo wtórne oszustwa w kółko, takie drobne, prawda, to się pomyli na euro, to się pomyli na 3 euro, ale on białego przejechał, no słuchajcie, no tak mu wytłumaczył, że on tak ma robić i wtedy jest good, nie? Bo to są pieniądze Allaha i to się wam należy, bierzcie. Dlatego to miejsce mnie zasmuciło. 3 stoiska warzywne, gdzie kiedyś był Deichmann, jeszcze jeden sklep z tanimi butami można było naprawdę wybrać. To był taki typu sklep, znacie na pewno, że końcówki
końcówki, na przykład z dobrych sklepów, końcówki towarów tam trafiają i są naprawdę buty markowe po śmiesznych cenach. Tylko to są buty jedyne na półce i nie można ich sobie tam tak dowolnie wybierać, a mniejszy, większy, lewy lub prawy. Nie no, żartuję, ale chodzi o to właśnie, że to, co jest na półce, to bierzecie. Nic więcej nie ma, nie? Fajne było. Można było sobie fajny bucik dopasować za naprawdę dobrą jakość, w takiej naprawdę cenie, takiej uczciwej, prawda? Nie ma tego już. W miejsce tych właśnie sklepów, gdzie właśnie polecałem Deichmanny i tak dalej, znalazłem 2 warzywniaki. Co ważne, trzeci jeszcze był na rogu. Później, oczywiście były ciuchy, ale to były ciuchy, powiedzmy, te, które ja oglądam tutaj na ryneczku, którzy to Turcy wystawiają, są to przede wszystkim second hand, to są z tych kontenerów wywalane, przez nich nawieszane na wieszaczku i to już jest super qualitete. Jak nie podejdziecie do każdego, to będzie super qualitete i ojojojojojo. O, naprawdę. Mucha nie siada. Ale no, szyć totalny. Zasmuciło. Nie kupiłem tam nawet głupiego t-shirta pod szyję białego, bo nie było gdzie, słuchajcie. A jak już był, to była szmata. No. Prześcieradło, jakbym na siebie ubrał, to używany, zaznaczam, to by było to samo. Dlatego tu też smutek. I no... Tam zaznaczyłem ważną rzecz, taka trochę nieuczciwa konkurencja, dlaczego padły niemieckie sklepy, a oni są i im się opłaca. Dlatego, że są na preferowanych warunkach. Te warunki to są przede wszystkim kredyty, które one uzyskują i pomoc od miasta i od Job Center. Tutaj Job Center jest jednak dużo silniejsze i miesza się w sprawy właśnie takiego samozatrudnienia, kiedy on podejmuje inicjatywę, dają mu prolongatę podatkową, prolongatę dają mu zdrowotną, naprawdę ma same plusy. Tu na miejscu znam kupę interesów, które no, teoretycznie powinny paść. Tam ludzi nie ma, tam nie ma przepływu gotówek. Oczywiście, tam się dzieje coś innego, ale to już nie jest nasza sprawa. Ja mówię o wersji oficjalnej, ok? Taki interes już powinien być dawno zamknięty. No działają, ok, nie moja sprawa, ale działają właśnie na jakiejś zasadzie takiej pomocy miasta. I co się okazuje? Okazuje się, że te interesy im działają, chodzą, ile zarabiają, tyle zarabiają, pracują bardzo dużo, pracują świątek, piątek i niedziela. O dziwo, nie ma z tym tutaj problemu. Rząd się nie musi tym zajmować. Oficjalnie jest powiedziane, że weekend, zwłaszcza niedziela, jest wolna, nie handlujemy. Ale kto komu zabroni to robić? Jeżeli masz ochotę handlować, masz własny interes, to go otwierasz w niedzielę i handlujesz. Nikt ci tego nie zrobi. Tu pod oknem mam duży sklep spożywczy Kaja, który się dopatruje, który się uzupełnia towarami z Edeki, też to wszystko w dobrych cenach i tak dalej. Ale on na przykład w niedzielę, jeżeli mu się chce, ma otwarte. Wystarczy, że jego jeden z członków rodziny, żona, syn jest obecny w sklepie, może prowadzić interes otwarty. Dlaczego tak robi? Bo chce. A weź mu powiedz, że słuchaj, nie możesz w niedzielę pracować. On powie krótko, oczywiście, dobrze, ale kto zapłaci? Nie pracuję, nie zarabiam. Kto zapłaci? Nie ma chętnych? No to się ode mnie odpieprzcie. Proste. Załatwiony problem handlu w niedzielę? Załatwiony. U nas dupami trzęsą, nie wiadomo co, bo pani przyjdzie na kasę pracować. Zaznaczam to, że to też jest wielkie kłamstwo. Dlaczego? Sprawdziłem temat w 1, 3, 4 źródle. Okazuje się, że te biedne panie na kasie zarabiają całkiem dobrze i gratuluję im. Jest okej, super. Ale praca w niedzielę lub w soboty, czy na drugą zmianę nie jest całkowicie obowiązkowa. Za to są super dodatki. Wręcz odwrotnie słyszałem, że w sklepach typu jakieś dyskonty i tak dalej, do pracy w niedzielę, do pracy ekstra płaconej są wręcz kolejki. Te osoby chcą to robić, a nie jedna z drugą się na placu wytrząsa, bo to... Przepraszam, a dlaczego tylko panie ze sklepów są takie biedne sprzedające? A kelner może na tacy zapierniczać cały dzień i noc.
to jest wszystko fajnie, bo taka pani protestująca po proteście, to by sobie na kawkę i na ciasto poszła, nie? Dupę posadzić w restauracji w niedzielę wieczorem i kawkę bym wypiła, ciastko zjadła. No i taki kelner zapiernicza z tacą i on może, tak? On może. A ten cały zespół ludzi, który nad miastem czuwa, policja, straż pożarna, inne siły pomocnicze, energetyczne i tak dalej, oni co, mogą pracować w niedzielę? Pogotowie, służba zdrowia, policja, oni mogą pracować, oni mogą mieć służby w niedzielę? Trzeba tu zrewidować swoje poglądy na temat właśnie pracy, chęci pracy, zarobkowania, a poświęcania czegoś, prawda? Bo jeżeli to by był mus pracy w niedzielę, za te same stawki co w weekend, okej. Przepraszam, ja też pracowałem na 3 zmiany w hucie, gdzie piec chodzi non-stop. Tam nie ma sobót, niedziel, świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, też pracowałem w Nowy Rok. Nie ma. Pieca nie zatrzymają, bo Mazur nie chce przyjść do roboty. Nie, to by były już straty bardzo duże. Do tego stopnia, że jeżeli tok produkcyjny jest ustawiony, to jeżeli jeden facet wypadnie, to w zespole zawsze musi być na niego zmiennik. Nawet zachoruje, nie przyjdzie do roboty i tak dalej, zawsze jest, powiedzmy, nad komplet 2-3 osób. Ale zawsze są ci tacy, którzy nagle muszą wejść i robić, bo nie wolno produkcji zatrzymać. I co, ci mogą pracować? Ja mogłem pracować w niedzielę? Nikomu dupę się za to nie obrażało? A, powiedzą, stary, ale ty miałeś za to super dodatki. Tak, ale te kobiety na kasach też mają super dodatki. Więc mi z tym tematem. Temat rozwiązany. Wracamy do tej ulicy, tam smutno, przykro i tak dalej. Siedząc tam, zapaliłem sobie i pomyślałem, ja mówię tak, patrzę na ten tłum ludzi, który mnie mija, tam będzie nagrany i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie taką grę dla dzieci w książkach, to jest często na poczekalniach u dentysty, czy gdziekolwiek, gdzie dzieci nudzą się i marudzą, leżała taka książka. Gdzie jest Wall-E? To są obrazki na całą stronę i tak dalej, są dużo postaci, jest różne sytuacje i jest jeden Wall-E, którego trzeba znaleźć. Jest charakterystycznie ubrany w koszulę, w biało-czarne pasy, czapkę szpiczastą i tak dalej i po prostu trzeba szukać tego Wall-E'ego, nie? No, okej. Wiecie, że miałem ochotę pobawić się tam właśnie na tym pasażu w tą grę, gdzie jest Wall-E? Tylko ją trochę zmieniłem. No. Siedziałem ale już nie chciałem tego robić przy kamerze. Ale wam powiem. Po prostu chciałem zrobić coś takiego, że pokaż Niemca. Albo znajdź w tłumie Niemca. A ludzi było sporo tłum. A to było godzina przed 12 jeszcze. 12. To nie był jeszcze ten przerwa śniadaniowa. Po prostu siedziałem, powiecie, znajdźcie mi tutaj Niemca. Nie ma. Wiecie czemu? Niemcy są w pracy. Trzeba na to wszystko zapracować. Wszyscy chętni koledzy, którzy przyjechali tutaj do dzielenia się swoimi siłami, do pracy i tak dalej, oni nawet nie są chętni się uczyć języka. Nawet podstawowego. Dlaczego? Często to się wiąże z barierą nieznajomości alfabetu. A jak to się mówi, bez języka do roboty nie pójdą, bo nie wiedzą, co robić. A jak już pójdą, to już nic nie robią. Dlaczego? No nie. Takie życie. Omówiłem wszystkie sprawy. PayPal na dole, okulary za fajki. W dniu, w którym zobaczę wpłatę na PayPala 300 euro z dopiskiem okulary, to będzie ostatni dzień, kiedy zapaliłem papierosa. Event podjęty. Zobaczymy. Siła internetu. Dobra. Moje troski co do okulisty. Już rozwiane w piątek. Pełne badanie z bardzo miłym panem, który był obojga płci. Bardzo miły człowiek. Nie mam do tego ani krzty, ani B, ani C. Wręcz odwrotnie, życzyłbym sobie, żeby większość ludzi, których spotykam i mam na drodze, była tak miły jak ten człowiek.
Serio. Naprawdę. Bardzo miły, bardzo pomocny, wszechstronnie pomocny i wyrozumiały. My tu jesteśmy dla Pana. My Panu pomożemy, to będzie okulistka, omówi Pan z nią wszystkie sprawy i tak dalej. My Panu zrobimy szkła, powiemy jak za to zapłacić i do pracy, a nie. Pali Pan, to idź Pan do protetyka, jak Pan chcesz okulary. Jak się Pani nie chce pracować, to proszę iść do Alteheimu, tak? Albo na wcześniejszą emeryturę lub rentę. Papa. Takich ludzi nie kochamy. Dla nich nie jest system nowa jakość. Ona by się tam popsuła. Paraliżu dostała umysłowo takiego, bo można by było w życiu coś na dobre zmienić, a brońcie Panie Boże, coś tam w życiu siedzi na tym recepcie, co wy mi tu kurwa zrobicie? Nie tędy droga. Zostawiam ją z jej problemami, z jej życiem. Jedyny okulista na wyspie, leniwe ludzie nie chcą metrem pojechać 2 przystanki dalej, więc wszyscy tam łażą. Oni jako jedyni, co? Jeżeli nie przyjdziesz tu, to gdzie pójdziesz? 2 przystanki dalej metrem. Pójdę. Nawet jeżeli miałbym pojechać 3 lub 4, albo pojechać do centrum. W centrum to już w ogóle. Gdzie kamieniem w okno nie rzucisz, to wybijesz szybę okuliście. Tak więc pozdrawiam niechętnych do współpracy, ale były ładne widoki, słońce świeci, są kolory. W końcu lubię to, ale jest za to zimno. Rano jak się zabrałem, na myśl o wychodzeniu było minus 7 stopni. No dobra, no ale to niszczy bakteryjki, nie będziemy tak chorować, bo tak było ciepło, zimno, gołębie powariowały, chcą mi gniazdo na balkonie zakładać. Cała historia. Czemu nic nie mówię? Albo wy mi nie podpowiadacie. Zakupy w polskim sklepie. Wspomniałem o tym na początku, tak? Pół kilo podlaskiej. Czekajcie, bo jestem w cenach euro, nie? W głowie i pół kilo na Ceneo, nie? I tak zakładam, że to jest może taniej. Pół kilo kiełbasa podlaska, 520 gram dokładnie, 25 zł. Czyli kilogram 50 zł, na naszym, czyli na moje pieniądze, no 12,50 euro, tak? Kupiłem za kilo 40, czyli przeliczając to na gramy 1040 i zapłaciłem 14 euro. Czyli 56 zł. Dużo, mało? Nie wiem. Ale ceni się ta kiełbasa. Drogo. No zobaczymy. Oby jakość i smak szła za tą ceną, bo jeżeli nie, to dlaczego? Ostatnim razem, jak kupowałem polskie kiełbasy, tradycyjnie biorąc je na przykład do jakiegoś sosu lub dokładając do bigosu, gotowego oczywiście, dokładając i chciałem ją usmażyć. Słuchajcie, wiecie co się działo? Nie wiadomo skąd, nagle na patelni znajdowała się woda i kiełbasa mi się gotowała. Jakieś takie białe wokół niej było, bomblowało. Dopóki się to nie wybomblowało, to białe, to ta kiełbasa sobie w tym znaczy nie pływała, no leżała, ale się nie smażyła. Pokrywka odparować, dopiero się zaczęła smażyć. To samo zresztą miałem tutaj, jak kupiłem lokalnie pierś z kurczaka. Pokroiłem. Lubiłem dodawać do sosów onkombens. Teraz sosy onkombens są B w Niemczech i nie ma sosów onkombens. No, ale tak dodawałem do ryżu ciap. Pierś z kurczaka też mi się gotowała. Zostanie nam kebab na patyku, on się nie gotuje. 2 paczki pys. Uwielbiam pysy. Uwielbiam w ogóle wszystko, co jest pierogowo, takie rzeczy, no. Pierogi z mięsem i z kapustą, ruskie. Wszystkie zjem pierogi. Pyzy. 2 paczki. Nie pamiętam teraz ceny. Nie do tego idę. Raz, 2. 2 artykuły. Trzeci bigos. Tada. Cena bigosu się nie zmieniła.
zmieniła się jego waga. Teraz mamy całe 900 gram, czyli niecały kilogram. Jak ja zacząłem dokładnie tej samej firmy kupować bigos za tą samą cenę, to on ważył, ten bigosik, kilo 400, czyli prawie 1,5 kilo. Schudł o połowę. Cena nie. Trzeci artykuł. Parówki Berlinki. To nie są reklamy, odwalcie się. Kurwa, jakby człowiek nie wiedział, jakie parówki je, albo Jezus, tam świra dostałem. O, to reklama, to reklama. No i co z tego? Nie jedz, nie pasuje, nie jedz. Ja lubię, jem. Do różnych rzeczy wyrzucam parówkę. Do zup czasami tego. Lubię sobie hot doga takiego zrobić, bardzo prostego. Tak ogórek, cebula i parówka do środka podgrzane. Raz, dwa, trzy. Czwarty artykuł. Mam nadzieję, że nigdy w życiu tego mój diabetyk nie obejrzy. Obiecuję, że zjem to przez tydzień. Dzisiaj jest 17, to ja to będę jadł do 24, dobrze? Po jedną, dwie dziennie. Wbrew pozorom cukrzycę też trzeba karmić. Miałem, bo już przeszła na rentę, ale wcześniej miałem bardzo fajną panią doktor diabetyk, super babka. Jeżeli ten materiał kiedykolwiek ogląda, może obejrzy. Bo jesteśmy znajomymi na Facebooku, bo się kiedyś nawiązała, nieważne. To może obejrzy kiedyś ten materiał. Co mi wytłumaczyła? No oczywiście w tym swoim całym interesie diabetycznym była super fachowcem. Ona mi zbilansowała tak dietę, to znaczy nie ona, ale jej super tabela. Na czym polegała jej super tabela? Super tabela polegała na tym, że z jednej strony były dla cukru B rzeczy, a z drugiej strony były dla cukru dobre rzeczy. I sztuczka polegała na tym właśnie jak na chińskim menu, gdzie się siedzi w restauracji i właśnie się wybiera na krzyż potrawie, tak? Tą potrawę stąd, nie możesz jeść potrawą stąd, bo się po prostu osrasz, tak będzie ostra, nie? Więc jeżeli wybierasz potrawę bardzo ostrą stąd, to musisz coś wziąć łagodzącego stąd. Ona dokładnie zestawiła takie tabele, miała, bardzo dużo wymienionych produktów, niektóre ogólnie, niektóre bardziej dokładnie, ale właśnie ta tabela tak wyglądała. Tutaj dużo cukru B, dla ciebie niezdrowe, a tutaj mniej cukru i pomaga ten cukier rozkładać. Więc jeżeli ja sobie wpłynąłem coś z tej górnej półki, to musiałem to uzupełnić dolną półką. Nie będę wam teraz tego wymieniał. Jeżeli kogoś strasznie to zainteresuje, to mogę zeskanować tą tabelę i przesłać na priv. I tak sobie można było manipulować, jeżeli się tego pilnowało. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy mam takie wyniki cukru, że nowy lekarz mnie przejął. Oczywiście pani doktor też już mi wcześniej wspominała, że tak zdyscyplinowanego pacjenta to ona nie miała w życiu. Zawsze mi powtarzała: panie Mazur, co pan robisz, że pan masz taką dobrą cukrzycę? Pamiętajcie, że nie sam cukier z palca czy z krewki jest waszym wynikiem cukrowym, tak? Nie, to jest mylne. To pokazuję wam w tej chwili, co się z waszym cukrem dzieje w organizmie. Cukier w organizmie może skoczyć z bardzo wielu rzeczy do góry. Nawet z głupiego stresu, tłoku w autobusie i tak dalej. Możecie mieć wyrzut insuliny, wyrzut cukru i zrobicie sobie cukier i nagle 200. O! Nie. Spokojnie, to jakiś czas należy sobie odczekać, na przykład sobie już oddarować tego, kolację zrobić, jeszcze raz cukier, gwarantuję, że wróci do normy. Więc jest taki parametr, on się nazywa HO2N i to jest parametr z głębokiego cukru. Na niego się wynik czeka troszeczkę dłużej i on mówi o tym, czy człowiek jest cukrzykiem, czy nie. Dlaczego? Ponieważ ten parametr nie bada obecnego twojego stanu cukru, glukozy w organizmie. On mówi o 3 miesiącach wstecz, od twojej całej historii cukrzykowej. Teraz wynik dla zdrowego człowieka jest w okolicach 5. Jak zacząłem chodzić do tej pani doktor, ja miałem prawie 17. No, byłem cukrzykiem. Ale dieta, wszystkie te moje zabiegi, które robiłem, nie będę oczywiście wszystkiego tutaj wam mówił, spowodowały to, że mój właśnie ten parametr cukrzykowy zjechał do parametru, teraz jestem na poziomie cały czas 5, 5,2, 5,3, 5,4, nie przekraczam. Mogę wam moją książeczkę diabetyczną pokazać na dowód, ale nie na o to chodzi.
I pani doktor mi mówi, pani Mazur, pan nie masz cukrzycy. Nie? Jest pan bardzo flajsiś. Taki flajsiś to jest dyscyplinowany, porządny pacjent i tak dalej. Hurra. Jak pan to robi? Ja oczywiście zawsze zaparte. Pani doktor, ja robię wszystko, co pani mi zaleciła. Dieta, pilnuję cukru, spacery, rowerek, ćwiczenia i tak dalej. No ona tak siedzi, kiwa to głową. No dobrze. Taki głupi uśmiech. Chyba mi nie uwierzyła. Ale trudno z wynikami, nie będzie dyskutować. Pomogło i powiedziała mi, że generalnie jakbym do niej tak dłużej chodził z takimi wynikami, to ona by mi cukrzycę z moich chorób przewlekłych skreśliła. Bo nie jestem chory na cukrzycę. Tak samo ten młody, który mnie przejął, zobaczył moje obecne wyniki badań, bo to robisz jednego dnia, później przychodzisz po 3, dopiero masz, on komplet ma tego wszystkiego, łącznie z ciuciu i tak kompleksowo leci. Ja tak na to patrzę, on mówi, gdyby nie pańska historia i leki, na przykład, które pan, bo nie jestem insulinowcem, biorę tabletki, on mówi, to ja bym panu powiedział, że pan nie jest chory na cukrzycę. Dziękuję. Ale miał zaznaczone w notatkach, że jestem pilnym pacjentem i nie robię kłopotów. Tak, jestem. Jak lekarz mądry, to ja też się staram być taki w porządku do niego. Nie? Jeżeli trafiam na kompletnego idiotę, jak mi się teraz trafiło na taką, no niestety znowu panią idiotkę, która stwierdziła na pytanie, jak tam pańska choroba? Ja mówię, no to żyje. Ona na to jaki pan ma leczenie na tę chorobę? Co pan robi? Zagotowałem się. Dlaczego? Ponieważ mam chorobę nieuleczalną. Niczym. Nie ma tabletek na to. Nie ma na to terapii i tak dalej. Ja mogę sobie jedynie poprawiać komfort życia, ale tego nie wyleczę. Tak? To będzie ze mną, może będzie w jakiś sposób postępować, mogę na to reagować, poprawiać sobie komfort życia. Nie wyleczę tego. Trudno, przyznałem wam się. Ale nie, to jest naprawdę, w ogóle nie trafia to do mnie, nie jest to jakimś moim takim problemem. Nie, po prostu zaakceptowałem to, nauczyłem się z tym żyć. Ja toleruję moją chorobę, ona toleruje mnie. Nie wchodzimy sobie w drogę. Jest w porządku. I dlatego ten właśnie diabetolog do mnie mówi, gdyby nie ten opis, to ja bym pana z cukrzycy wykreślił. A wracając do tej pani, w tym, co ona siedzi, i ona mi się pyta, jak ja mam leczenie. No, w tym momencie znowu mnie uruchomiła, tak jak dzisiaj pani na recepcji. Już myślałem, że mnie z hukiem wyrzuci z gabinetu. Dlaczego? Słuchajcie, dosłownie w ostatnim momencie złapałem się za język i chciałem jej się zapytać, a co? Google wolno działa, czy nie umie pani wpisać nazwy tej choroby? Dlaczego? Bo jeżeli to się wpisuje, to w pierwszych 2 zdaniach nie jest uleczalna. Kurwa, nie wiem, czytaj ze zrozumieniem, czy studia skończyła przez internet akurat w koronie, czy co? Jeżeli ja rozmawiam z lekarzem bez takiej gruntownej wiedzy, no to sorry, marnujemy sobie czas. Ja marnuję czas, on marnuje czas, ja wiem więcej o swojej chorobie niż on więcej o swojej pracy. No ludzie, no kto komu tu powinien płacić za wizytę? Machnąłem ręką. To już była moja ostatnia wizyta w tym miejscu, w tym gabinecie. Zresztą problem polegał na tym, że to był jakiś system nowej kliniki, gdzie za każdym razem cię niby lekarz domowy przyjmował cię za każdym razem inny lekarz. I teraz siadasz, no oczywiście pan hrabia lekarz dupa, nie umie czytać, nie przeczyta historii twojej choroby. Za każdym razem siadasz i a tłumaczyć, bo to tak się zaczęło, to było to. Zamiast mnie pobadać, zamiast coś mi pomóc, to tracimy 15 minut na historię, na opowiadanie historii. Mam już tu pomoc na miejscu, znalazła się jedna pani, lekarz, która powiedziała z chęcią, słuchaj, przychodź do mnie stary, weź sobie trochę tych papierków, które masz. Zresztą, jeżeli cokolwiek będzie mnie interesowało, to ja ci zrobię badania dodatkowe, nowe. Masz czas, możesz robić. Tak, oczywiście, pani, chodź do mnie, będziesz miał jednego lekarza, będziemy wszystkie problemy twoje rozwiązywać. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Chociaż mi polecono tego lekarza.
No. Nie korzystać z reklam, panie Maćku. Dopiero teraz się nauczysz przy nowej jakości. Żaluzje, bilety lotnicze. To działa. A to dalej skreślajcie reklamy są B. Nie oglądajcie reklamy. Brońcie, panie Boże, byście kupili coś taniej. Zamykam temat. Biorę się do pracy, do montażu i tak dalej. Pozdrawiam was gorąco, serdecznie. Przepraszam, że taki wyrzutowy dzień, ale natura Polaka wychodzi ze mnie. Dzień bez narzekania uważamy za dzień stracony. Tak jest. Ciao. Kupa materiału jest na jutro. Kupa materiału do zmontowania. Miało być krótko, serio miało być krótko, a ja już mam pół godziny nagrania, a jeszcze w komórce leży. Zabieram się do roboty. Miał być poranek Maćka, nie wiem jak to w ogóle przemontować z przodu, nieważne, coś wymyślę na szybko. Miał być poranek Maćka, no tu już będzie wychodziło po południu, albo materiał ukaże się wieczorem. Przepraszam, poprawię się przy nowym. Dobrze? Pozdrawiam gorąco wszystkich i event, pamiętajcie, PayPal na dole będzie. No słuchaj, no nie dorzucę tego, bo kiedyś bym powiedział, że jak takie coś by się wydarzyło, to by sobie jeszcze jaja ogolił. Zostaw mnie. Teraz ręce się trzęsą, no. Do niczego to praktycznie nie służy, ale niech będzie. Żarty na bok. Jeszcze raz dziękuję, do widzenia.